Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu Lexusa GSF. Co za maszyna, wybaczcie, ale nie mogłem się powstrzymać i musiałem zacząć ten test w ten sposób. Ale po kolei, zacznijmy jak należy. Lexus GSF to druga po modelu ISF sportowa odmiana samochodu oparta na seryjnym wozie. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów na mocne i luksusowe limuzyny pokroju BMW M5, Audi RS7 czy Mercedesa E63 AMG. Japończycy dość późno dołączyli do tej grupy, jednak stworzyli samochód jedyny w swoim rodzaju, bowiem jako jedyny ma pod maską wolno ssący silnik V8 oraz napęd na tył. Dzięki temu cudownie brzmi, świetnie się prowadzi, a bulgot V8 niesie się jeszcze przez kilka przecznic. Silnik ma aż 5 litrów pojemności i generuje 477 koni oraz 530 Nm. Sporo, choć konkurencja ma znacznie więcej, bo w tym momencie wymienione wcześniej wozy przekraczają już 600 koni. Ale to nie ma aż takiego znaczenia. Lexus GSF posiada napęd na tył i potrafi wystrzelić do pierwszej setki w czasie 4,6 sekund. Przynajmniej tak twierdzi producent, bowiem mi nie udało się zejść poniżej 4,9 sekund. Cóż, Lexus GSF ma napęd na tył i gdy tylko warunki pogodowe nie są idealne lub opony dobrze rozgrzane czy też już lekko zniszczone, to osiągnięcie takiego czasu nie jest możliwe. Poza tym GSF nie ma procedury startu, jesteśmy więc zdani tylko na nasze umiejętności. Mimo wszystko GSF jest piekielnie szybkim autem, bowiem kolejne 100 km na godzinę, czyli od 100 do 200, auto przyspiesza w nieco ponad 10 sekund. To bardzo dobry czas, choć znowu konkurencja jest znacznie szybsza, robiąc poniżej 9 sekund. Jednak żadne z tych aut nie ma wolno ssącego silnika, a GSF ma i to jest jego ogromna zaleta. Ale do tego jeszcze wrócę. Teraz pora na walory praktyczne. Bagażnik ma pojemność 450 litrów i jest całkiem ustawny. Pod podłogą nie znajdziemy koła zapasowego, a przestrzeń tą zagospodarowano pod dodatkowe schowki, gdzie zmieści się apteczka, zestaw naprawczy czy zestaw kluczy. Dodatkowe schowki są po obu stronach, a po prawej stronie jest dodatkowa siatka pozwalająca wrzucić tam jakieś większe przedmioty, które nie powinny stamtąd wypaść. Bagażnik ma jedną wadę. Otóż tuż pod nim, jak to w niemal każdym aucie, są zlokalizowane rury wdechowe, które mocno rozgrzewają się. Rozgrzewają się tak mocno, że ciepło przychodzi do naszego bagażnika. Więc jeśli planujemy przewozić tam jedzenie, to zastanówmy się 2 razy. No chyba, że jesteśmy dostarczycielem pizzy i chcemy, żeby była ona wciąż ciepła. W takim razie to auto jest idealne dla Was. Z tyłu niestety, ale miejsca nie ma dużo. I ja przy 186 cm wzrostu wbijam się głową w dach. Na nogi mam jeszcze kilkanaście centymetrów, ale na głowę niestety już nie. To jest od dawna wada Lexusów, które pasują pod Azjatów, a już niekoniecznie pod Europejczyków. Z tyłu znajdziemy dodatkowe gniazdo pod zapalniczkę, a w środkowym fotelu tylnej kanapy jest podłokietnik, w którym jest centrum dowodzenia, gdzie obsługujemy podgrzewanymi fotelami, roletą w tylnej szybie, czy nawet multimediami. Cóż, prawdziwa limuzyna. Z przodu miejsca jest znacznie więcej, a my siedzimy w fantastycznych kubełkowych fotelach, które prezentują się cudownie i mają świetne trzymanie boczne. Zarówno fotel, jak i kierownica po zgaszeniu pojazdu mogą się odsuwać w celu łatwiejszego wysiadania czy wsiadania. Po zajęciu miejsca w środku rozumiemy, za co płacimy tak duże pieniądze. I jakość wykonania jest fantastyczna. W modelu GSF część elementów pokryta jest alkantarą oraz wstawkami z karbonu. Spasowanie jest naprawdę świetne. Nic nie skrzypi, ani nic nie stuka. W kabinie znajdziemy kilka schowków. W podłokietniku, przed drążkiem zmiany biegów, przed pasażerem, czy po lewej stronie od kierownicy. Po odpaleniu samochodu na szczycie deski rozdzielczej odpala nam się ogromny ekran z niestety tragiczną obsługą i równie słabymi grafikami. To jedna z największych wad niemal wszystkich Lexusów, czyli słaba obsługa za pomocą czegoś, co przypomina joystick lub touchpada. Podczas jazdy zmiana czegokolwiek jest niemożliwa i mocno denerwująca. To jednak nie jest najgorsze. Dużo większą wadą jest zamontowanie syntezatora dźwięków. Tak jest, w samochodzie z wolno ssącym 5-litrowym silnikiem V8 jest to nie do pomyślenia. Da się tę funkcję wyłączyć, niestety trzeba to robić za każdym razem, jak ponownie odpalimy samochód. Na szczęście producent popełnił jeszcze tylko jeden błąd. Zamontował 66-litrowy bak paliwa. W samochodzie, który w mieście jest w stanie wciągnąć średnio 20, a nawet 25 litrów na każde 100 km, nie jest to najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście to też jest walka o kilogramy, ale zatrzymywanie się co 300 km na tankowanie nie jest miłe. O dziwo, Lexus GSF wcale nie jest aż tak mało ekonomiczny, jakby się mogło wydawać. Stała jazda z prędkością 120 km na godzinę oznaczać będzie 1900 obrotów silnika,
i spalanie na poziomie 9 litrów. Ba, jadąc 180 na blacie mamy 2800 obrotów, a komputer pokładuje nam chwilowe zużycie na poziomie 14,5-15 litrów. Duża zasługa tutaj nieźle zestopniowanej 8-biegowej przekładni. Tak jak już widzieliście na początku, auto ma napęd na tył i pozwala bardzo efektownie ruszyć. To oznacza zabawę, ale i strach. Na suchym, o ile nie powyłączacie systemu bezpieczeństwa, samochód trudno obrócić. Ba, nawet jak wyłączycie kontrolę trakcji, to trzeba jeszcze przełączyć TVD, czyli zmienić tryb mechanizmu różnicowego, aby w pełni móc bawić się autem. Wtedy możecie latać ronda bokami, choć to wymaga nieco wprawy. Podczas zwykłej jazdy skrzynia biegów może wydawać się wręcz mułem, jednak wystarczy ustawić auto w Sport Plus albo nawet w Sport, aby poczuć każdy bieg na naszych plecach. Dopiero wtedy budzi się bestia. Wrażeń z jazdy Lexusem GSF nie da się porównać do żadnego z aut obecnych na rynku, bowiem wszyscy oferują teraz turbo albo kompresory. To nie ta kultura pracy i zupełnie inna charakterystyka. Lexus GSF to prawdziwy oldschool i najbliżej mu do takich wymiataczy z końcówki lat 90. jak BMW M5 E39. Różnicą jest oczywiście skrzynia biegów, bowiem Japończyk ma tylko automat, a Niemiec miał manuala. Jazda Lexusem GSF jest jedyna w swoim rodzaju i to jest w nim piękne. Warto też zwrócić uwagę na wagę. Otóż testowany Lexus GSF waży 1830 kg. Mówimy o dokładnie tym egzemplarzu, bowiem auto może ważyć nawet mniej, od 1790 do 1860, w zależności od wyposażenia. Taka waga w tej klasie jest ewenementem. Dla porównania, BMW E5 jest o 100 kg cięższe i waży 1930 kg. Audi RS7 o 165 kg cięższe, 1995 kg, a Mercedes E63 AMG o 120 kg cięższy, 1950 kg. I mówimy tu o wagach początkowych tych aut. Jeśli je doposażymy, to ta różnica będzie jeszcze większa. Wracając jeszcze do dźwięku, to samochód jest naprawdę głośny, momentami nawet za bardzo. Ogromny 5-litrowy silnik lekko trzęsie całym nadwoziem, strasząc przy tym wszystkich naokoło. Podczas jazdy jest jeszcze lepiej i bulgot połączony z rykiem jest uzależniający. Niestety, to, co na krótkich dystansach powoduje u nas gęsią skórkę, na trasie jest gehenną. Lexus GSF jest zdecydowanie za głośny i po przejechaniu 100 km może nas zacząć boleć głowa. GSF ma jeszcze jedną wadę. Otóż podobnie jak np. model NX, cierpi na zbyt krótki zasięg świateł drogowych. Przypadłość ta jest do naprawienia w serwisie, gdzie jest korygowana wysokość świecenia. Warto to zrobić jak najszybciej, bowiem w nocy jazda robi się nieciekawa. Kolejna dolegliwość, która wynika głównie z głośnego wydechu, to bardzo ciche kierunkowskazy. Podczas jazdy są praktycznie niesłyszalne. Gdybyście chcieli kupić Lexusa GSF, to musicie wyłożyć 445 900 zł. Dużo, prawda? No to patrzcie na konkurencję. Nowy BMW M5 kosztuje minimum 565 000 zł. Mercedes E63 AMG 605 626 zł. A Audi RS7 nie jest już oferowane, jednak jego odmiana w kombi kosztuje minimum 544 500 zł. A RS7 zawsze było około 20-25 000 zł droższe, więc cena oscylowałaby około 570 000 zł. Z tego wynika, że GSF nie jest wcale taki drogi i kosztuje ponad 100 000 zł taniej od konkurencji. Podsumowując, Lexus GSF nie ma szans z niemiecką konkurencją pod względem osiągów, do 100 km jest wolniejszy, nie ma napędu na 4 koła czy procedury startu. Przy wyższych prędkościach odpada, ponieważ posiada znacznie mniejszą moc i moment obrotowy. Nie ma to jednak absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ Lexus GSF jest cudownym autem i jedynym w swoim rodzaju. Nikt już takich aut nie robi. Wielki, wolnosący silnik i napęd na tył. Cudowne połączenie, które daje jedyne w swoim rodzaju doznania dźwiękowe oraz wrażenia z jazdy. Osiągów nie ma się też przecież co wstydzić. Przecież poniżej 5 sekund do setki i prędkość maksymalna ograniczona do 270 km/h to imponujące wartości. Imponujące jak cały samochód. Genialna propozycja i to mimo kilku wad, które tak naprawdę pokochacie.